Siemanko, witam wszystkich, z tej strony Typek. Kończymy dzisiaj chyba rozbudowę Przybysławic. Nie wiem, czy to będzie tylko rozbudowa Przybysławic, czy coś tu jeszcze będzie w tym DLC-ku. I want to build something. Dobra, zbudujmy sobie ratusz powiększony, bo on jest chyba potrzebny do tych pozostałych ulepszeń, które nam zostały. I'd like to extend my rat house. Nie? It's impossible. Check what you need in the... Tu już mamy wszystko. We've already Let's finish fixing up. It's impossible. Czekajcie, może ja mam za mało kasy w kufrze, no właśnie, bo mi tam mało kasy zostało. 6400, no nic, wrzucę tam jeszcze ile mogę. Nie za dużo mogę, już mi nie za wiele zostało. Kurde, 60 000 prawie już poszło na tą wiochę. Mam nadzieję, że to się zwracać zacznie niedługo. Dobra, damy tam 5000. Zostawię sobie 2 koła na waciki. Tego typu pierdoły. I want to build some. Certainly. O, I'd like to extend. teraz let's go na to the ratusz site. wystarczy. I'll see to the building. No i dobra, będziemy ratusz rozbudowywać. Rzućcie sobie ostatni raz okiem na stary ratusz. Tak wygląda. No i w ogóle, słuchajcie, to jest pierwszy odcinek, jaki nagrywam w nowym roku, więc wszystkiego dobrego wszystkim w 2019. Fajnych gierek i wszystkiego fajnego, spełnienia i tak dalej, wiecie o co chodzi. Dobra, budujmy ten ratusz. We're gonna build here. Yes. Shall we get started? I'm ready. I'll just quickly check again that we have everything we need. We've still got the means. We'll get stuck in then. No i co? Teraz nowy komin dojdzie pewnie i to będzie cała różnica. Nie, patrzcie, kurde, jaka hawira i nawet bocianie gniazdo mamy już na kominie. Kurde, jaki piecyk fajny. Kurde, nawet fajne kafelki były na tym piecu. Takie ładne. Sorry, to rzuciły mi się w oczy te kafelki, bo ja jakiś czas temu w mieszkaniu, które wynajmuję tam różnym ludziom, to tam właśnie miałem taki piec kaflowy właśnie z bardzo podobnych kafelek, z podobnych kafelków. Tak mi się przypomniało, jak zobaczyłem tutaj. Idę obczaić ten piec jeszcze raz. Kurde, ale mamy hawirę teraz, no panie. Kulturka. Tu jest chyba rządcy, znaczy tego całego lokatora, miejscowa. Okay. Tu jest ten piec. O, powiem wam, że taki kolor prawie że identyczny, nie? Natomiast sam wzór w sobie też taki podobny. Też u mnie jakieś kwiatki, nawet te kafelki mam gdzieś dalej, bo ten piec oczywiście rozłożyłem, ale kafelki sobie zostawiłem odłożone, bo czasami ludzie szukają takich kafelek, żeby sobie taki właśnie piecyk wybudować czy coś. Dobra, ile nam zostało? 3500 plus 2000 w kieszeni. Idziemy jeszcze na górę zobaczyć. Kurde, jakie... nie. Chyba najlepiej odstawiona chata w całych Czechach naszych tutaj gierkowych. Tu jest chyba mój... Nie, to nie jest mój kufer, ale mogę z niego weźmiemy to, kurde, weźmiemy, bo ja to będę musiał posprzedawać trochę rzeczy. O kurde, patrzcie jakie tutaj skarby. Raz, dwa, trzy. No, trochę na tym, coś tam na tym zarobimy, może niezbyt wiele. A to już niech sobie leży, bo to gówno warte w sumie. Co tu mamy? No kurde, nie pogadasz.
Dobra, ale tym to my sobie pohandlujemy. Trzeba będzie do Rataju wskoczyć, to sprzedać wszystko. O, tu są moje rzeczy. Dobra. Co ja mam taką, kurde... Wójt i ma spać, kurczę, tak z plebsem tutaj, ze wszystkimi, kurde. Nie mam prywatnej, wiecie, prywatnej komnaty jakiejś, lordowskiej. Co to za, kurczę, nawyki? How are you, Henry? Aha, tutaj patrzyłem już wcześniej. Gdzie jeszcze jakaś... Dobra. I want to build something. Na Certainly. kościół mnie chyba nie stać. Let's finish fixing up the church. It's impossible. A jakieś ulepszenie? O kurde. Dużo nam się tych No nic, no muszę zarobić kasę. Dobra, słuchajcie, jedziemy stąd. Na razie te I'd Na rather razie te not build przemysłowice anything just now. zostawimy w spokoju, bo one już są dosyć mocno rozbudowane, a my musimy kasę zarobić. Jedziemy jakichś bandytów napaść, albo... Co ja tam jeszcze mogę zrobić? Odbuduj kościół, dobra, to musi właśnie poczekać. No i tu właśnie, Markwarta z ulic. No chyba, mam nadzieję, że to chodzi o Łużycę. Isztwan Toth odszedł zabierając miecz mego ojca i muszę jakoś przekonać pana Radzika by pozwolił mi go złapać. To nie będzie łatwe. Dobra, no to co? To w takim razie jedziemy chyba do Radzika. Już sobie rzucimy okiem z daleka na ten ratusz, jak to wygląda. O, całkiem spoko, chatka. Ale tu jakoś pusto na dole, tutaj coś się, trzeba to jeszcze zapełnić jakoś. O, nie to. Dobra. Jedziemy w takim razie do Ratajów. W ciągu dnia na spotkanie z margrabią Jobstem. A o co to? Co? Aha, tutaj jest ten epilog cały. A gdzie jest Radzik? Kurczę, gdzieś mi pokaże ktoś Radzika, gdzie on jest? Czy nie? Chyba nie. No nic, załóżmy, że... No kurde, no nie, on gdzieś musi... Wiecie, jak odzyskać miecz... Dobra, jedziemy do tych Ratajów zobaczyć. Jak tam nie będzie Radzika, to będę szukał dalej. Tylko czekajcie, Radzik chyba tutaj na dole gdzieś zazwyczaj siedzi. I sobie przy okazji skoczę posprzedawać te pierdoły. Ja, i tam jeszcze chyba jakieś zbroje ze sobą wożę dalej na koniu. To byśmy jeszcze mogli do płatnerza skoczyć też co sprzedać. Kurde, wydaje mi się, że tak jeszcze z te 20 000 to by się przydało nazbierać. Żeby to wszystko do końca wybudować. Nie wiem, ile te ulepszenia będą kosztowały, no ale myślę, że parę tysięcy pewnie też za sztukę. A trochę ich tam jeszcze jest do postawienia. Kurczę, jeśli to jest tylko rozbudowa wioski i tyle, to opłaca się to zrobić wcześniej tego DLC-ka. Chyba lepiej jest po prostu zacząć grę z tym i od początku ładować kasę, bo wtedy ta kasa się do czegoś przydaje. No a teraz w zasadzie jak rozbuduję tą wioskę, no to w zasadzie na nic już nie będę potrzebował kasy, więc to, że ona będzie mi jakiś dochód przynosiła, to w zasadzie małe znaczenie dla mnie będzie miało, bo to już i tak będzie koniec gry. Także lepiej chyba tego DLC-ka od początku zainstalować i w trakcie rozgrywki po prostu go rozbudowywać. Tak, żeby te dochody z niego, żeby one się przydawały potem na coś, nie? Zanim się skończy gra. Chyba że tu przed nami jeszcze jest, kurde, kilkadziesiąt godzin rozgrywki, ale wątpię. Chociaż mówię, nie wiem jak tam to zadanie Ptaszka z DLC. Bread, fresh bread, rolls, buns and pretzels for you. Aren't they lovely? Skoczymy sobie najpierw do płatnerza. I tak, na koniu mamy do sprzedania trochę rzeczy. Nawet nie tak trochę, całkiem sporo.
Dobra. Good health to you. No i sprzedajemy, tylko teraz tak, żebym ja jeszcze sprawdził, czy czegoś lepszego nie sprzedam. To mogę opchnąć, to też. To też. No dobra, wszystko w zasadzie mogę puścić do Żyda. No i dobra, zobaczmy ile nam za to... O, 5000, no z szósteczkę może wyciągniemy. Let's have a word about the price. Będzie 6? Będzie 6, spokojnie. Jeszcze nawet więcej już szczypniemy. Dobra, zatrzymajmy się na 6,5. Is this enough? It'll take more than... What do you say to this? That sounds pretty in... Dobra, mamy. Finally, a reasonable sum. 6350 za zbroję. Teraz jeszcze te kielichy jakieś inne wazony podsprzedajemy. God save. O kurde, to wszystko kradzione. Przecież tam nie było, że to jest kradzione. Tam było normalnie weź. To czemu tu jest kradzione? Przecież ja to z mojego ratusza to wziąłem, który z własnych kieszeni wybudowałem w mordę. To czemu to jest kradzione? Bez sensu. On chyba tego nie przyjmie, kurczę, no ale zobaczymy. Dobra, chyba wszystko, co mogłem. Raniąca strzała to też mi jest niepotrzebne. No i co? I to wszystko. Zobaczymy. No, nie. No, that looks like no stolen właśnie. goods. I won't buy Kurde, będę that. musiał do jakiegoś młynarza z tym pojechać. Ale jakim cudem to jest kradzione? Przecież to jest kurde z mojego własnego, prywatnego ratusza w mordę, no. For the love of God, I've come from Scallis, and all I ask of you is Ile a mamy tej crust of kasy? bread, 8000? a groschen. 8400. Dobra, zajrzymy teraz do tego radzika, czy on tutaj gdzieś się kręci. Fresh bread. Zazwyczaj go chyba tutaj gdzieś znajdowałem. Tylko chyba wyżej. O, chyba wyżej. Kurde, no. Greetings. Zbliżyli się, aby zniszczyć te... A, to jeszcze stare te z poprzedniego questa. Dobra. Kurde, gdzie mam teraz tego radzika znaleźć, wy mi powiedzcie. Jeszcze zajrzymy na ten, tam do tego zamku koło areny. Jak go tutaj nie będzie, no to jeszcze zajrzymy do Talmberka. A co tu się stało? Kurde, chyba jakąś cutscenkę odpaliłem. Oh, Hal. Are you going to the meeting with Margrave Jobst as well? I am. What about Istvan? I assume... That we didn't catch him?
No. Because if we had, you'd be the first one to know. Have no fear. We'll get him eventually. I hope you're right. Anyway, let's go and see what Jobst wants from us. Kurde, niechcący odpaliłem tego questa, którego właśnie chciałem na razie zostawić, ten epilog. Ale zobaczymy, co się stanie. My lords, Przynajmniej Christ's radzika blessings on znaleźliśmy. you all. And on you, Lord Capon. And this is my son, Henry. I didn't know you had a son, Sir Radzig. It came as a bit of a surprise to young Henry, too. This gentleman here is John II of Liechtenstein, a member of my council. I'm honored, gentlemen. Come join us. Margrave Jobst was just about to tell us the reason for his visit. Your Grace? I'm sure we're all agreed, Your Graces, that all this unrest must come to an end. This kingdom needs a king. The question is, which king? My cousin, Wenceslas IV, who is being held in captivity. I have to confess, my lord, that your answer surprises me a little. If I'm correctly informed, until recently you sided with your other cousin, Sigismund. That I cannot deny, and I have always stated my position plainly. But times have changed. How have they changed, Your Grace? Sir, there is one thing on which we undoubtedly concur, that King Wenceslas, unfortunately, did not inherit his father's gift for governing. Sadly, his failures have cost Bohemia, the nobles, and our whole Luxembourg family a great deal of money and effort. How did the king let it go so far, damn it? It's in his temperament. He cares only for wine, women, and the hunt. A king, in fact, who never wanted to be king. Then why didn't he just let his brother have the crown? Young sir, the crown weighs heavy when there are duties to be performed, but to surrender it means giving up great privileges too. But he did surrender power to his brother. When things started getting out of hand, Wenceslas appealed to Sigismund for help in restoring order. What, you're saying Wenceslas invited him here? This is starting to make my head spin. Actually, it makes sense when you think about it. Sigismund wanted to re-establish the power of the whole House of Luxembourg. He thought if he helped Wenceslas win the imperial crown, in return his brother would help him become the king of the Romans, and leave the actual reign of Bohemia and the empire to him. Sigismund would govern, while Wenceslas could carry on doing what he was best at, enjoying the life of the imperial court. Why wasn't Wenceslas crowned Holy Roman Emperor long ago? He was already elected king of the Romans. All he had to do was go and let the Pope put the damn imperial crown on his head. Who knows? Maybe he'd prefer hunting and consorting with bathhouse wenches to spending time with the Pope. Well, so would I must admit. Sigismund's plan seemed sound enough, but it didn't quite work out, did it? It worked for a while. He and his brother reached an agreement. Sigismund took over administration of the kingdom and began planning Wenceslas's journey to Rome for the imperial coronation. But then Wenceslas realized he would just be a puppet with a crown. I must say, Margrave Jobst, Wenceslas and Prokop behave rather like naughty children in need of a good clout about the ears. Sigismund would agree. He was already planning his rule of Bohemia, and all of a sudden, the rug was pulled from under him. I'd say he lost his patience and decided he'd drag Wenceslas to the coronation kicking and screaming if he had to. Just like a naughty child, as you say. So he abducted him and your brother Prokop too, if I heard correctly. Correct. And you helped him do it, if I heard correctly. Yes, Your Graces, it's true. I was there when Sigismund abducted Prokop. I thought everything could somehow be settled, that we could make my brother see sense. But Sigismund just wanted to put an end to the dispute once and for all, whatever the cost. There was nothing I could do to stop him. And that's one of the reasons why I'm here. Ah.
The worst of it is that it was all for nothing. Instead of putting a stop to the revolt, it escalated it, and the result is this chaos we have today. That's true enough, sir. But I must admit now, I'm not sure what your position is. The king is incompetent, but we must protect him? The simple truth, gentlemen, is that for all of Wenceslas's faults, we have no one else. So we'll have to make do with his idleness. People like him, though. But what can we do now? Sigismund has the League of Lords behind him. Otto von Bergholf, Heinrich von Rosenberg. The situation has gotten completely out of control. Now even the nobles of the League of Lords are realizing that Sigismund wasn't the right choice. So now Berghof is on your side. Are we to assemble an army together with him and face Sigismund on the field of battle? We're not in Hungary now. Such affairs may be settled elegantly, without unnecessary hostilities or expenses. I have negotiated an alliance with the Hungarian bishops, the Polish, and of course the Czech nobility, against Sigismund. Every day he is losing the ground under his feet, and that's why I need your help too. What kind of help, though? Sigismund has a massive army, and Rosenberg, Berghof, and Prague are behind him. Do you have an army you could face him with? But that's not what I mean at all. There's been a revolt against Sigismund in Hungary, partly due to my efforts, and now he'll have to choose whether he wants to gain the Bohemian crown, which is a very risky enterprise, or hold on to the Hungarian one. He can't have both. And there's a tough struggle awaiting him in Hungary. I'm not sure he'll win, and Rosenberg and Berghof know it too. They're not stupid. If the Bohemian nobility stands together, they will turn. We are men of little consequence, Margrave. Radzig here lost everything because of his alliance with Wenceslas. Sir Divish came within a hair of the same fate. Even Rattay is defenseless against Sigismund and the League of Lords. What's more, your grace, King Wenceslas languishes in captivity in Vienna. He can't rule too well from there. And what do you propose? To sit with your arms folded till the Bohemian lands are turned to ashes like Skalitz? We have to put a stop to this senseless war. And do you know, sir, what the true position of the League of Lords is? I'm not on the best of terms with them at this moment, so you'll have to ask them yourselves. Yes. Why not? I'll go and visit Berghof at his castle and we'll see what he tells me. You know, that's not such a bad idea, young sir. True. Though a little risky. I doubt Berghof would harm a blue-blooded envoy. And you can find out what he has to say about developments and what the League of Lords is planning. Then we'll decide what to do next. I'll help you compose a letter to him. I'd like Henry to come with me. Why not? He's proven himself an able investigator, and he'll also be a good bodyguard if anything should happen. And I'll send Sir John here to Kuttenberg to be my eyes and ears there. I believe both your reports will help us get a better grip on the situation. When can you set out? Just as soon as I've packed my things. Excellent. Margrave Jobst and I will draft a letter. Get ready, and we'll meet back Kurde, here. jaka drużyna pierścienia nam się złożyła nagle, nie? Mamy misję, kurczę, ciśniemy. Ale gdzie ten... Nie mówcie, że Radzik już gdzieś poszedł. Jest, super. Czy to było już to? Porozmawiaj ze swoim ojcem, no właśnie. A, to jest właśnie to zadanie, dobra. So, it looks like you're off on a mission. Yes, I can't wait. I don't want to dampen your spirits, my boy, but watch out. These are evil times, and who knows what can happen along the way. Not to mention that Berghof is no saint. Don't worry. I know. You've shown you can fend for yourself, but do take care. You'll be traveling as Lord Capon's bodyguard. You'll be there to make sure nothing untoward happens to him. Keep your eyes peeled and your ears wide open. What Berghof tells you is one thing, but what you see may be quite another. Rest assured, Father. And don't get embroiled in anything else. Just hand over the letter,
hear out his reply, and return. Yes. Very well. Bergov is at Trotsky Castle. I think you'll find it quite an eye-opener. It's one of the finest castles in the land. It's 3 days' ride from here, so unless you hit a snag along the way, you'll be back soon enough. Any questions? O nie, kurde, ale mi tego nawalili. I'm getting a bit lost in the Luxembourg lineage. It all seems a bit too tangled. The Luxembourgs have ruled the Empire and Bohemia for almost 100 years now. Emperor Charles brought this land to prominence. When he was in power, things had never been so good. Wenceslas and Sigismund are his sons, but by different mothers. Jobst and Prokop are their cousins. They were entrusted with governing Moravia. But instead, they've been in a bitter armed feud for years, and now Sigismund's fallen out with Wenceslas. Wenceslas also had another brother, the youngest, John of Görlitz, who was most probably poisoned. They seem like a hot-blooded lot. It's hard to keep up with their affairs, since they tend to change their alliances from one day to the next. Zapamiętaliście wszystko? Bo tu jeszcze przed nami jest całkiem sporo tego, nie? Ja mam nadzieję, kurde, że ja tego nie muszę wszystkiego zapamiętać. Bo to nie ma szans. Who is he really? Kto jest czyim wujkiem, kto czyim kuzynem i tak dalej, nie? He's the Margrave of Moravia. I admit I don't know what to make of him myself. Until recently, he was allied with the League of Lords. For a time, he even served Rupert of the Palatinate against the king. And now suddenly, he's reversed his position. I don't know what led him to do it, and one can't help being suspicious. It's best to keep a watchful eye on him, but he really is the leader of the resistance against Sigismund these days. We'll just have to see how it all turns out. I'm a bit concerned so many people seem to think so little of King Wenceslas. You knew him, didn't you? What's he really like? Well, there's no straightforward answer to that question. He certainly makes a great hunting and drinking companion, but he can be very fiery and impetuous when things don't go how he'd like them. He never had much of a head for high office. He finds it tiresome. But once a man's you can't just abscond. You've seen for yourself what happens when he disappears for a few months. Better a bad but Szkoda, będę legitimate... przyspieszał, bo... Who is this Prokop that Job spoke of? Job's brother, the king's cousin. Then they were allies for a while, betrayed Wenceslas and sided with Rupert of the Palatinate. But after Sigismund abducted... Politics. Make of it what you will. I, for one, can't make... The League of Lords. The lords of the powerful houses. Heinrich of Rosenberg, Otto of Berghof. They abducted the king. But now it seems that Sigismund's behavior is starting Chcę to... to szybko przelecieć, bo... I don't know all that much about Sigismund. He's the king's younger brother and king of Hungary in his own... Sigismund is ambitious and capable. Not long ago, he himself was held captive by the Hungarian nobility. And now this is how Sigismund repays his brother. That young man's... The Liechtensteins are a powerful Austrian family with estates in... Since the... Rupert... The prince... Strasznie dużo tego... O kurde, nie to. Chciałem... I'm getting a bit lost. Chciałem już wyjść. That's about all. Very well. O panie, kurde, co to teraz... I don't know what. No wypuść mnie. Makes two of us. Nie mogę wyjść. If I didn't know anything about Jobst. Tędy? Nie. A, tam są. Nie, to jest kibel. Kurde, jak się... O, nie mogę wyjść. Ty, Radzik, weź mnie wypuść, ziom. Well, we'll see what we learn from Berghof. If the League of Lords stands with Sigismund, then our chances pale. Kurde, no ale ja nie mogę wyjść, nie? Odbierz list od... Aha, dobra, margrabia. I believe we have written it well, gentlemen. Without a doubt. No one could deduce from this whether we are Sigismund's allies or foes. I must travel back to Brno now, but soon I will go to Brandenburg and I will stop here on the way back. By then, Sir Capon should be back and we can discuss how to proceed. Right. Before you leave, my lord, there is one thing that gives me no rest.
Why did Sigismund come as a foe? It makes no sense. If I may, sir, I think I can explain. Oh, please enlighten us, young sir. I live not far from Hungary, where Sigismund reigns. It is a savage country, and the constant war with the Turks has hardened the people. They need a monarch with an iron hand. So when Sigismund felt the wind of revolt, he reacted as he would at home. Only what works on the Hungarian nobles does not work here in Bohemia. Bringing order is one thing, but slaughtering and pillaging with a horde of barbarians quite another. What purpose does that serve? But Sigismund did give the Bohemian nobles a chance to take his side. It was only when they refused his ultimatum that he lost patience and took to the sword. As for the barbarians, he could afford nothing better. The Hungarian nobility would gain nothing from joining his campaign in Bohemia. He didn't have enough coin for a regular army, and so he recruited the Cumans. What he does not pay them, they make up for in plunder. But in the end, he didn't have enough to even satisfy the Cumans. That's why he raided Kuttenberg and Skalitz. He wanted the silver. That makes sense. My lords, how's the letter coming along? It's done. Then we can be on our way. Now remember what we said, boy. All you have to do is deliver the letter, listen to the answer, and come back here. Don't provoke Berghoff in any way. Provoke? Me? Never, Uncle. We'll be back in a few days. Farewell, your graces. Come, Henry, my men are waiting. I wish you Godspeed. Ja mam tak trochę wrażenie, że jakby nie po kolei chyba te questy robię, że to miało być przed tym oblężeniem Talberka. Nie wiem, no, czekajcie. Gratulacje. Właśnie ukończyłeś główny wątek. Jeżeli chcesz, możesz wciąż wykonać zadania poboczne albo przechodząc się po świecie. Grę możesz ukończyć kiedykolwiek, dołączając do oddziału pana Jana Ptaszka. Co? Jak to ukończyć, dołączając do oddziału Ptaszka? Come now, Hal. My men are mustered in the courtyard. We can get going. Kurczę, co ja mam teraz zrobić? Dołączyć do niego, czy iść jeszcze te zadania poboczne? Nie chcę mi się tych pobocznych robić, tam w sumie nic ciekawego nie ma. Trochę mi tych intruzów szkoda, bo tam można było jeszcze trochę zarobić, kasując te bandy. Ale może to zostanie, dobra, zobaczymy. A co to było w tych pobocznych? Odbuduj... Aha, to chyba nie zniknie i tak. No właśnie miałem mówić, że tak chyba nie po kolei, bo niby już napisy końcowe były, a gra się ciągnie dalej i... Nie wiem, no ja jestem przyzwyczajony, że jak się pojawiają napisy końcowe, to jest koniec czegoś, nie wiem, filmu, gry, czegoś tam. A tutaj się ciągnie dalej i niby się kończy, niby się nie kończy i o co chodzi? Zobaczymy. So, can we set off now, Henry? Of course. I can't wait. So, to horse! The Lord of Berghoff is bound to be waiting as eagerly. W ogóle ta nazwa tego zamku, o którym oni mówili, do którego mamy jechać, to tutaj nie ma takiego zamku na tej mapie, więc co, jakaś nowa mapa nam się otworzy, czy kurczę, czy co, czy po prostu to będzie tylko cutscenka? So, how is life as a high-born bastard? I'm getting used to it. What about Rodsey? Has he accounted for not owning up to you the whole time? He explained it. All will be well, I think. Glad to hear it. It's far more acceptable for a nobleman to befriend a noble bastard than a blacksmith's son. Mind you, don't come to blows with a blacksmith, my young lord. What do you think about Sir Jobst and his plan? Well, I admit all the scheming has me a little lost. I thought Sigismund was the devil, Wenceslas a martyr, those on his side the heroes, and those against him the villains. I believed we'd rescue the king and all would be well again, but now it looks a lot more complicated. Exactly.
I didn't expect the noble lords to be as noble as the angels, but I hadn't expected such a sewer. They behave like children. I can't fathom how after all this backstabbing they're somehow still on speaking terms. I don't know either. Beggars belief. No i no nie wiem, kurde, aż jestem Did you know that King ciekawy, Wenceslas dokąd is such zawędrujemy. a Feckless drunkard? Not really. And to be honest, I'm not sure I wanted to know. I slept better believing my fate was watched over by a wise and powerful monarch. So did I. What a dismal world when you can't keep trust in your own king. On the other hand, times were better with him here than with him gone. Isn't that the truth? Powiem wam, że jak to będzie koniec gry, to się What do you troszeczkę think of Sigismund? If I were wnerwię. him, I'd have had enough of my brother even sooner. But he's a monster. Look at what those hordes of his are getting up to here. What he did in Skalitz. True enough. On the other hand, if Wenceslas and Prokop hadn't double-crossed him, none of this would have happened. No one forced him to burn Skalitz. That's a fact. But he couldn't let them shit all over him either. Not that I'm defending him. He's a weasel. No doubt about that. Do you know anything about Prokop? Sir Hanush could tell you a thing or two about him. Why? Last winter, a certain Sir Jan Sokol of Lambert, a well-known knight, all Robin to some, Jezu, niech oni wreszcie skończą pieprzyć i gdzieś dojedziemy, no kurde. of none other than Prokop. Ileż można. And what has that got to do with Hanush? Well, he was there with him. Of course, that's not something to brag about in front of yachts. And what was it all about? They wanted to occupy a city that was on the side of the League of Lords, but despite there being several hundred strong, they didn't take it. For one thing, they couldn't get past the Eglau women, with their pitchforks and cauldrons of hot water. I would never have thought of Sir Hanush as such a rebel. And have you heard anything about Rupert of the Palatinate? A little. He can't manage even to wrest power from a king who doesn't much care for ruling and isn't fighting back. That doesn't seem like a man who has what it takes to rule. And that's all I need to know. Nie. And that Berghoff we're going to see. Do you know anything about him? I Jezu, haven't ile heard oni much będą good about gadać him, jeszcze. but I have a feeling that some other nobles are quite in awe of him. And his castle is apparently quite impressive. I'll be interested to see for myself. And what about the League of Lords? Wealthy, pompous. The king doesn't seem to like them much. He's chosen to let the lesser ranks of the nobility into his circle, men like your father. I admit I don't blame him one bit. But the lords weren't happy about their lost influence, so they put their foot down. If I were Wenceslas, I'd have let them hang after they abducted me the first time. But he gave them seats at the provincial council? Little wonder they're back at their old tricks. No masakra. Strasznie to. Nie podoba mi się to. Za dużo gadania, za mało efektów, kurczę, nic się nie dzieje. Kurde, dojedziemy gdzieś w końcu, czy nie? Ja rozumiem, że ta cała historia, którą on tutaj opowiada, to mogłaby mieć większe znaczenie dla Czecha, bo to ich historia. Chociaż też nie jestem pewny, czy są w stanie taką dawkę przyjąć, grając w grę. Chyba nie o to chodzi, jeśli gramy w grę. No zobaczymy, jak to się skończy. Ale kurde, strasznie to się ciągnie, panie. Skończcie gadać i zdziałajmy coś. Kurde, my zaraz za mapę wyjedziemy. Taki jest plan? Moglibyśmy tak trochę szybciej za tą mapę wyjechać. Sorry, jeśli słychać fajerwerki, jeszcze nie dobitki po Sylwestrze. Mam okno otwarte i słychać chyba. Zasadzka, zasadzka. Będzie jakaś zasadzka?
Czekajcie, a przy okazji to sobie naprawię sprzęt. Albo dobra, olać to, jedziemy, kurde, jedźmy już, bo ja, no nie wiem, no będziemy tak, kurczę, do końca świata chyba jechać tą drogą. Ta nasza ekipa, ta obstawiająca, to gdzieś tam w ogóle zabłądziła z tyłu, się już, kurde, poddali. Pospadali z koni. Ptaszek, no proszę cię, dajcie jakąś cutscenkę. Nie no, serio, my za mapę wyjedziemy. Raczej się nie spodziewam, że się nowa mapa jakaś pojawi. To by było chyba najdziwniejsze, co mi się w grach przytrafiło, odkąd pamiętam, żeby po napisach końcowych jeszcze otworzyła się całkiem nowa mapa. Dobra, są jakieś namioty, może coś nas zaatakuje chociaż. Stay away from people if you can't ride a horse, you moron! Komu można łomot spuścić? Który tu, kurde? Co, tu nikogo nie ma? Nie, nikogo nie ma. Dobra, tu chyba sobie przerwiemy dzisiejszy odcinek, bo widzę, że to trochę się będzie ciągnąć jeszcze. Zresztą zobaczymy, co tu jeszcze Ptaszek nam powie. Nie, on tylko chce pogadać, tak? Dobra, to na razie tutaj się zatrzymam i będziemy kontynuować w następnym odcinku. No sorry, nie spodziewałem się, że będzie tyle gadania w dzisiejszym odcinku. Jakbym wiedział, to bym to troszeczkę inaczej podzielił troszeczkę, no ale tak wyszło. Ale przynajmniej widzicie, że sobie nie przygotowuję tych odcinków wcześniej, po prostu jest co się trafi. Dobra, no tak wyszło dzisiaj niestety. Mam nadzieję, że następny odcinek będzie ciekawszy. Zapraszam oczywiście serdecznie, a na dzisiaj tyle. Dzięki za uwagę i jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku wszystkim. Do usłyszenia, cześć.